Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer, a dzisiaj taki oto sprzęt, którym można by było komuś i zrobić krzywdę. Po gabarytach sądzę, że jest to sprzęt dość leciwy marki Dell, dokładnie model Precision M4800 z problemem nieuruchamiania się. Powiem, że jest w bardzo ładnym stanie, jeżeli chodzi o obudowę. Mamy tutaj i7 V Pro, także nie jest to jakiś sprzęt z niskiej półki. Dobrze, podłączmy sobie zasilacz. Na początek oryginalny, standardowy z świecącą wtyczką. Tutaj chyba mamy gniazdo, także zróbmy sobie to w ten sposób. Podłączymy, zobaczymy, czy dioda zgaśnie. To jest pierwsza rzecz, którą zawsze sprawdzam w Dellach. Dioda nie zgasła, więc spróbujmy go uruchomić. Wciskamy przycisk. Niestety ten się nie zapala. Poruszajmy gniazdem. Czy tu są w ogóle jakiekolwiek diody sygnalizacyjne? Tak, tutaj mamy jakieś diody, które się oczywiście nie świecą. Także laptop jest faktycznie martwy. Jeszcze nic z nim nie robiłem, nie rozkręcałem go, także za chwilę będziemy sprawdzać. I to jest też okazja do tego, żeby użyć naszego urządzenia, które na jednym z odcinków przygotowywaliśmy. Mianowicie tej przystawki do zasilacza laboratoryjnego. Także weźmy sobie teraz krokodylki. Podłączymy sobie zasilanie. Wybieramy wtyczkę grubą. Ja tak sobie właśnie rozróżniłem to na wtyczkę grubą i cienką, bo do Delli są na tą chwilę przynajmniej, jak mi wiadomo, dwa typy, jeżeli chodzi o rozmiar. I tak, uruchomimy sobie widoczność zasilacza. Tu mamy chyba taki specjalny program, tylko muszę odblokować zasilacz. Tak, tutaj mamy 19,5 V, 12,5 A, czyli 240 W. Odpalamy sobie, tak, mamy 0001. Wpinamy zasilacz, teraz mamy 0 i niestety nie ma żadnego poboru. Tutaj się też nic nie świeci, jak widać. Także laptop jest totalnie martwy i nie pobiera żadnego prądu, nawet z zasilacza laboratoryjnego. Dobra, także otwieramy laptopa i zobaczymy, co tam w środku się znajduje, z czym przyjdzie nam się dzisiaj mierzyć. Tutaj mamy wichajster od baterii. Bateria oryginalna, jest jakaś plomba gwarancyjna. To co? Spróbujemy może podłączyć jeszcze bez baterii zasilacz. Dobra, wpinamy. Bez baterii również nie ma żadnego poboru, również się nic nie zaświeca. Także przechodzimy do demontażu. Te wszystkie starsze konstrukcje są dość ciężkie w otwieraniu. Głównie z powodu ilości śrubek. Sobie muszę je rozkładać, bo raczej będą różnej długości. Odkręciłem tutaj dwie śrubki. Ok, w tą stronę nam się ta klapa odsuwa. Nie wygląda to źle. Tu widzimy sloty na RAM, są puste. Dysku również nie ma. Natomiast myślę, że ta wersja biznesowa ma 4 sloty RAM-u. Tak też może być, że na tamtej stronie są dwa banki pamięci również. Tutaj mamy napęd, który nie jest przykręcony. Także tak jakby ktoś tutaj już wcześniej grzebał. Wszędzie są plomby, także możliwe, że to jest sprzęt polizingowy.
odkręćmy sobie może już te śrubki wszystkie. Wszystkie o oznaczeniu P i odłożymy sobie je właśnie w ten sposób na kubki, bo tu mamy D. Dobra, P sobie odłożymy tutaj. Teraz odkręcimy, zobaczcie, tu jest bardzo dużo różnych śrubek. Niektóre są torksy, niektóre są gwiazdki. Na razie długości wszystkie takie same. Więc na razie nie musimy ich odkładać na inne. Grupy. Tutaj są właśnie takie torksy. Poszukajmy jeszcze krzyżakowych. Na razie nie widzę. Dobra, mamy tutaj w ogóle baterię BIOS-u. Myślę, że fajnie by było sobie najpierw ją tutaj zdemontować i zmierzyć. Wygląda, jakby nigdy nie była wyciągana, tak ciężko z tego gniazda wychodzi. O, dobra, poradziliśmy sobie. Bo standardowo trzeba sprawdzić, czy się nie zawiesił BIOS, bo też lubi i potrafi. Dobrze, mamy miernik. Weźmy sobie baterię i zobaczmy, jakie jest jej napięcie. 2,9 V. Jeszcze teoretycznie akceptowalne, natomiast no, im więcej, tym lepiej. Czasami zdarzało się, że poniżej 3 V już Dell się nie chciał uruchamiać. Zróbmy teraz reset BIOS-u, czyli zwieramy te dwa piny. Ważne, żeby wtedy bateria i źródło zasilania było odłączone, bo możemy zrobić kuku mimo wszystko. Dobra. BIOS zresetowany. Spróbujmy bez baterii BIOS-u. On powinien się samoczynnie uruchomić w momencie, kiedy podłączymy zasilanie. Wypadły nam wentylatory. O, dobra, tak sobie to zróbmy. I zobaczmy, co się wydarzy po podpięciu. Dobra, podpinamy. Niestety poboru żadnego nie ma, również nie ma autostartu, także reset BIOS-u nic nie zmienił. Przyczyna jest gdzieś indziej. Musimy na te wenty uważać. Śmieci wypadają. Dobra, więc lecimy dalej z demontażem. Odepnijmy sobie jeden wentylator. Baterię BIOS-u odkładamy, drugi wentylator sobie odpinamy. O. Odepnijmy sobie Wi-Fi, bo podejrzewam, że i tak skończy się na całkowitym demontażu wszystkiego, więc już sobie chcę po prostu to rozpocząć. Dobra, odkręcamy kartę. Weźmy pudełko. Co dalej? Tu mamy, widzę, gniazdo chyba zasilania. Tędy wchodzi. Więc możemy sobie od razu sprawdzić po wpięciu źródła zasilania, czy na płytę to napięcie nam wchodzi. Tu mamy minus. Tu mamy plus i uwaga. No nie mówcie, że to może być takie proste, że to jest gniazdo zasilania. Byłoby fajnie.
Nie, widzicie, mamy 19, ale nie, jest 19,5 V. Czyli po prostu źle tutaj złapałem. Ok, mamy 19,7. Także nie ma tak pięknie. Na płytę nam zasilanie wchodzi. Zwarcia na głównej linii lub za 2 kluczami nie mamy. Na tą chwilę można szacować, że uszkodzenie jest przed kluczami wejściowymi lub na samych kluczach wejściowych. Niemniej uszkodzony też może być charger, który nie wysterowuje nam tych kluczy wejściowych. Także demontaż musimy kontynuować. Dobra, te antenki też sobie powyciągamy. Zobaczycie jak zmontowany jest ten komputer, bo to jest i super sprawa, a pod kątem serwisowania to jest męka, bo rozebrać to jest nie lada wyczyn. Odkręcamy teraz te torksy. Torksy nam trzymają ten metalowy korpus, więc też łatwo je zidentyfikować, gdzie one powinny być wkręcone. Czy tu gdzieś mamy jeszcze jakieś śrubki? Teoretycznie nie. Podejrzewam, że jeszcze od strony klawiatury trzeba tam się zainteresować. Zanim w ogóle cokolwiek będziemy podważać, zawsze trzeba kilka razy sobie obejrzeć, czy gdzieś jakiś wkręcik nam nie trzyma, jakaś śrubka. O, coś połamiemy i będzie kwas. Dobra, otwieramy. Wyciągamy klawiaturę na pewno. Z tego co pamiętam, to tutaj tą ramkę najpierw trzeba. I w związku z tym, że naprawdę stan wizualny tego komputera jest bardzo dobry. Dawno nie widziałem tak ładnego komputera, to trzeba po prostu się postarać jakimiś plastikowymi otwierakami tutaj spróbować delikatnie rozebrać ten sprzęt, żeby nie było, że tak powiem, śladów naszej ingerencji w postaci jakichś zarysowań, czy nawet śladów po jakimś śrubokręcie, który gdzieś był tam wtykany, a no to są wszystko delikatne elementy, więc bardzo łatwo je uszkodzić. A jak uszkodzimy, no to trzeba klientowi doprowadzić to do stanu takiego, jaki był. Choć to też oczywiste nie jest i różne sprzęty trafiają na serwis. Dobra, ramkę mamy ściągniętą. Odkręcamy sobie śrubki od klawiatury. Tutaj. Tu oczywiście są różne długości, więc trzeba zwracać na to uwagę. Tu mamy nawet opisane P, M2 razy 3. No tu mamy P, M2 i pół razy 5. Więc nawet spod literki P, jeśli chodzi o P, mogą być różne rodzaje śrub. Ale to sobie tutaj odłożymy do sekcji tak jakby od klawiatury. I powinno nam się udać teraz wyciągnąć tą klawiaturę. Takiego narzędzia sobie użyjemy. Tu są zapinki. O, może nam się uda to delikatnie wyciągnąć, ale to trzeba sposobem zrobić. O, najlepiej klawiaturę delikatnie przegiąć. Ona wtedy jakby się skróci i ładnie powinna wyjść. Dobra. Puszcza nam. Ona sama w sobie ma w ogóle zatrzaski, więc jest bardzo, bardzo dobrze tutaj zamontowana. O, widzimy, że ładnie się udało.
tasiemkę, żeby wyciągnąć, trzeba podważyć. Tutaj dwa takie mocowania i mamy. No jest trochę zabrudzeń. Nie wygląda jak była zalana, ona w ogóle wygląda jak nowa. Przynajmniej z zewnątrz. No i tak jak mówiłem, tutaj mamy pamięć RAM, więc to jest sprzęt, który pozwala nam na użycie aż 4 kości. To jest 4 GB i 4 GB, czyli niskonapięciowe 8 GB. Tu widzimy tasiemkę, która jest delikatnie przekrzywiona, natomiast to też o niczym nie świadczy, ze względu na to, że czasem te markery białe są po prostu krzywe i dlatego tak to wygląda. A ta tasiemka, jak sobie zobaczymy, ona jest od tych przycisków tutaj funkcyjnych, także ona nam nie bierze udziału, jeżeli chodzi o jakieś uruchamianie laptopa. Tasiemkę od powera mamy tutaj. To jest tasiemka od przycisku power, ona jest wpięta, także nie tu doszukiwałbym się problemów. Dobra, odpinamy sobie wszystkie wtyczki z płyty. Dobra. Ok, tu są jeszcze śrubki, to są od chłodzenia chyba. Tak wyglądają. Pytanie, czy jak odkręcimy tą śrubkę, to nam wyjdzie to. Tak, ale my nie chcemy tego odpinać, bo taśma jest nieodpięta. Tak, a tutaj nie mamy jakoś dostępu. Więc na razie sobie to zakręćmy. I odkręćmy wszystkie te śruby spod klawiatury koloru czarnego. I już widzimy, że są różne długości, niemniej są oznaczone, więc sobie poradzimy. Tutaj jest pierwsza, druga, trzecia kubka. Po prostu będziemy szli po kolei kubkami od tyłu. I się połapiemy. Mam zajęte 2 maty magnetyczne, bo w trakcie są jakieś 2 tam roboty. I tak sobie po prostu kładę na boku te śrubki. Tutaj. Dobra, tą w ogóle wtyczkę też trzeba od tego przycisku zdemontować. O. Dobra, wypięta. Tu już nie ma. Tu też. Tu jeszcze jest na rogu. Tu już wypięta, tu już wykręcone. Chyba wszystko. A może zróbmy tak, że jeszcze to sobie wykręcimy. Dobra. I co? Próbujemy to rozłożyć. Chyba najprościej będzie tutaj tak, żeby sobie to podważyć. Ale czy to tu na pewno rozkładamy, czy gdzie indziej, to ciężko powiedzieć. Z tego co pamiętam, otwierałem kiedyś tego laptopa, ale to było bliżej nieokreślony czas temu. Trzeba się bardzo skupić i nie robić nic pochopnie. Teraz zobaczymy, może to tutaj się rozwarstwia, chyba tak. Dobra. Widzimy, że teraz nam zaczęło tutaj ładnie się to demontować. Tak jak mówię, nie ma co się śpieszyć.
delikatnie ręką odchodzi, gdzie nigdzie trzeba po prostu podważyć. Tu jeszcze jakaś karta, znaczy zaślepka od karty rozszerzeń, taki placeholder. I czy nam będzie chciało to puścić? O, dobra. Czyżby tu była jakaś śrubka? Bo jak patrzę, się jakoś nam to ugina. Nie widzę tu żadnej śrubki. Także możliwe, że to zatrzask. No zawsze przy właśnie otwieraniu trzeba zwracać uwagę, jak się tak weźmie delikatnie. Czy gdzieś tutaj, o, takie delikatne ugięcie nie występuje. O, bo to może świadczyć, że właśnie w tym miejscu coś nam jeszcze trzyma, ale w tym wypadku wszystko nam się ładnie zdemontowało. Tu już trochę więcej kurzu. Patrzę jakoś pod kątem uszkodzenia przycisku Power, ale nie. Chociaż diody się nam w ogóle nie świecą, więc to raczej nie to. Odkładamy. I co my tu mamy? Kartę na A złączę MXM dedykowaną. Ciekaw jestem, jaka to płyta. Mamy oznaczenie płyty, to jest LA-9771P, rewizja pierwsza, 2013 rocznik. Mówię, tutaj trochę jest kurzu. Czy coś możemy już tutaj sprawdzić bez demontowania płyty? Obawiam się, że nie, że wszystko trzeba tutaj wykręcić, żeby się do jakichś tam pomiarów dobrać. Jedyne co możemy zobaczyć, to czy na głównej linii zasilania, na kondensatorach chociażby, nie widać jakiegoś zwarcia. Tu mamy jakiś duży kondensator, kiloohmy, także tu zwarcia nie ma. Upewnijmy się, że sprawdzamy główną linię. Tu jest jeszcze jakiś duży, też kiloohmy, także za dużo nam to odpowiedzi nie dało. Tu mamy taśmę matrycy. Dobra, demontujemy dalej. Widzicie, sporo tego jest do zdemontowania. Czy to... O, to nam jakoś wychodzi po prostu. Ok. I tą taśmę matrycy teoretycznie powinniśmy móc wypiąć. W ogóle to jest Full HD. Także jak na tamten rok, 2013, to może nie było coś nadzwyczajnego, ale powiedzmy standardem raczej w laptopach różnej maści była rozdzielczość 1378 na 768 chyba, czyli HD albo 720p. Zalania póki co nigdzie tutaj nie widać. Tu sobie możemy te anteny może wyprowadzić, chociaż sprawdzam, czy będzie konieczność zdemontowania ekranu, żeby wyjąć płytę. Póki co jeszcze nie mogę tego stwierdzić. Może zdemontujmy tą kartę grafiki. Tylko czy ona nam wyjdzie, bo ona się wysuwa w tą stronę. Te kable będą nam przeszkadzały, więc musimy je zdemontować. Wyciągnąć tędy. O, i teraz teoretycznie, jak sobie odkręcimy, chociaż może inaczej, bo z chłodzeniem to nam nie zejdzie, bo tutaj jest w takiej komorze, więc zdejmijmy najpierw chłodzenie. A potem
samą kartę. Ok. No, pasta sucha. Także też będzie trzeba ją wymienić, jeśli ta grafika działa. Aczkolwiek z tego co widzę, chyba że to jest fabryczne, aczkolwiek wątpię. Zobaczmy, czy nie jest poprzebarwiane. Tutaj nic, no nie wygląda, bo nie ma żadnego kleju naokoło tutaj tego układu. I ciekaw jestem właśnie, czy coś tu było robione, grzane, albo na przykład ten układ był wymieniany, ponieważ nie widać nic na laminacie tej karty graficznej, żeby było grzane, więc możliwe, że tak po prostu z fabryki to wyszło. Bez tego kleju. Zobaczcie, trzeba wszystko, totalnie wszystko demontować, żeby się dostać do płyty głównej i móc ją zdemontować. Tu oraz śrubkami to wrzucimy. Dobra. I co? Tasiemka tutaj. Płytę możliwe, że wyciągniemy bez demontażu ekranu, tylko musimy zdemontować tą płytkę, która jest chyba z kolei, tu jeszcze ślepka, montowana do płyty głównej na jakieś złącze. Tylko jedna. Chyba tutaj jest to złącze, tak? Zobaczcie. No takie złącze jest montowane. Odłóżmy sobie tą płytkę dalej. I co? Wystarczy chyba nam już płytę odkręcić i wyciągnąć. Jeszcze tylko gniazdo, ale może gniazdo wyciągniemy w momencie, kiedy płyta będzie już na wierzchu. Tak. Kabelek jest dość długi. Dobra, odkręcamy tu dojdziemy. Tak, jest możliwy montaż, demontaż płyty bez demontażu ekranu, bo nawet są technologicznie przystosowane tutaj podejścia do śrubokręta. Są takie wyżłobienia, ale widzę, że już są różnice w długościach śrubek, chociaż można sobie to rozgraniczyć tak, że widać, że tutaj jest mniejsza dziurka, tutaj jest większa. Też jakoś tak na logikę pozwala określić, jakie śrubki są zastosowane i jakie wkręcić z powrotem przy ponownym montażu. Więc teoretycznie nie powinniśmy mieć z tym problemu. Tu. Jak ta płyta chodzi już? Coś tam chodzi. A tu nigdzie nie ma jakiejś śrubki. A raczej nie powinno być pod tym shieldem. Popatrzmy wszędzie. Tu chodzi. No i chyba teoretycznie powinno nam się udać ją wysunąć. Tu nam nic nie trzyma. Tu mamy jeszcze od jakiegoś przełącznika. Nie zauważyliśmy. Więc sobie z powrotem ją rzućmy, odpinamy i próbujemy ją stamtąd wydostać. Jeden boczek. Drugi. Delikatnie dygamy. Wiecie co? Ja chyba zrobię tak jak i w tamtym przypadku, czyli zdemontujemy sobie najpierw chłodzenie, a potem dopiero zabierzemy się za demontaż płyty. No jak widzicie, to nie są laptopy z 2000
2020 roku. 3 śrubki na krzyż i mamy płytę, pomijając oczywiście laptopy gamingowe. Tutaj trzeba się trochę nagłowić w ogóle, żeby to z głową właśnie otworzyć, rozebrać i nic nie zepsuć. Dobra, i teraz już powinno być łatwiej wyjąć tą płytę. Ona nam powinna wyjść delikatnie. No, coś tam leci. Tu nam nic nie trzyma, tu nam nic nie trzyma. Tutaj. Jeszcze zerknijmy od tamtej strony, żeby mieć pewność, że nic nie jest podpięte. Nie, nic tu nie widać. Także można demontować. Dobra, puściło. Wywijamy ją sobie w tą stronę i demontujemy gniazdo zasilania. Jak widzieliśmy, prąd nam, napięcie wchodzi nam na płytę, także teraz zabierzemy się za pomiary. Zobaczcie, mamy tutaj procesor, który możemy wymienić w przypadku, kiedy okazałby się uszkodzony. Pierwsze co zrobimy, to może zróbmy sobie jakieś takie wstępne oględziny wizualne. Tutaj mamy mostek. Zróbmy jeszcze przed tym wszystkim omiecienie delikatne. Zabiorę stąd płytę. Dobra. I co my tu mamy? Tu mamy mostek. Tu pod tym shieldem od ramu też są jakieś elementy, więc sobie ten shield zdejmijmy. Nie od ramu, tylko od karty graficznej. Popatrzmy, co my mamy tutaj za elementy. Procesor, mostek. Jakiś układ LAN. Tu jakieś układy od HDMI, od DisplayPortu. Nie, to jest jakiś SATA chyba. Ciężko powiedzieć teraz. Dobra, zdejmijmy sobie w ogóle ten shield delikatnie. Tak, żeby go nie uszkodzić. Schodzi nawet w porządku, więc nie trzeba podgrzewać. Ważne, żeby się z tym nie siłować za bardzo. I na przykład jak tu jesteśmy, a mamy takie zwężenie, to albo o, tak jak się tutaj udało złapać za ten kawałek, ewentualnie z powrotem zacząć odtąd i schodzi ładnie nam ten shield. Może takie trywialne rzeczy mówię, ale dużo razy podarte, że tak powiem, shieldy widziałem, więc warto wspomnieć. Dobra, tutaj mamy nasz układ wejściowy, czyli gniazdo, 2 MOSFETy, jakaś PJP-DC1 to jest gniazdo. Tutaj mamy jakiś dławik PL4, cewkę, taką w dużej obudowie. Tu mamy nasz rezystor pomiarowy, także za chwilę będziemy dokonywać tutaj pomiarów. Tutaj mamy nasze układy BIOS i EC prawdopodobnie. Tutaj jest układ ALA KBC, ewentualnie tutaj to może być układ 3-5 V, to są układy SMSC. No i jeżeli padł układ SMSC, to najlepiej go pobrać z jakiejś płyty dawcy, ale to też może być ciężkie. Dobra, także wskakujemy pod mikroskop i zrobimy sobie pomiary układu wejściowego. Ok, schematu na razie nie pobieram. Zobaczymy, czy uda nam się bez tego. Włączmy sobie na mierniku test diody i zobaczymy najpierw nasze MOSFETy wejściowe. Pierwszy z nich nie przewodzi w tą stronę. Drugi
w drugą stronę, pół volta spadku, idealnie. Do bramki ponad 2 V spadku, drugi MOSFET, w tą stronę 0,6, a w tą stronę mamy 0,5, czyli jest coś dziwnego. Zobaczmy do bramki. Do bramki jest 0,6 tutaj. Jeszcze raz sobie przyłóżmy sondy. 0,6 jest do bramki. Zobaczmy, czy te bramki są ze sobą połączone, czy też nie. Bramki nie są wspólne. Także tutaj mamy już jakieś tam dziwne pomiary. Zobaczmy sobie względem masy, jak nasza główna linia zasilania wygląda. No, mamy zwarcie na głównej linii. Mimo że nam się nie zabezpiecza zasilacz, co może być zasługą tych właśnie dwóch kluczy, które odpowiednio szybko odcinają zasilanie. Tutaj jest ok z tym dławikiem. Dobra, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie nam gasła dioda na zasilaczu w momencie, kiedy będziemy mieli zwarcie. Przerzućmy sobie na pomiar rezystancji. I teraz złapmy sobie masę. I mamy tutaj totalne zwarcie. W zasadzie na 0 ohmów, bo nasze sondy pomiarowe mają 0,02, 0,01. Także tu jest totalna podłoga. I powiem szczerze, że cieszę się z tego powodu, ponieważ najprawdopodobniej nie jest uszkodzony żaden z układów typu KBC, w tym wypadku SMSC, ani 3,5 V, tylko możliwe, że mamy uszkodzenie któregoś z kondensatorów. Czyżbym był szczęściarzem roku? Uwaga. Widzicie ten kondensator na dole? To są kondensatory z głównej linii zasilania, więc tu zwarcie będzie na pewno. Ale ten kondensator chyba nie wytrzymał presji. I to, co zrobimy najpierw, to odpalimy sobie lutownicę. No, powiem szczerze, że byłaby ciekawa opcja, gdyby to był ten kondensator, który od razu praktycznie zobaczyłem, jak rozebrałem sprzęt i zacząłem go mierzyć. Nawet bez używania termowizji by nam się udało tu ogarnąć temat. Zobaczymy. Dobra, wylutujmy go. 310 stopni na grocie. Czy pozwoli nam na wylutowanie kondensatora, który może być tak naprawdę wspawany tutaj w tą płytę. Zaraz się okaże. No, trzyma się dziarsko. On jest w ogóle całkowicie zniszczony, zobaczcie. On się rozpada wręcz. Więc może nam się... Zobaczcie, co się dzieje. Rozwarstwia się podczas próby usunięcia. Także ten jegomość został zżarty od środka. Niestety nie wytrzymał pracy na tej płycie głównej. Teraz musimy trochę tutaj jeszcze oczyścić, bo została nam pozostałość, resztki tego, co w zasadzie zostało z tego kondensatora. Wyczyścimy sobie tą okolicę. Zaraz przyłożymy miernik i może się okazać, że nasze spotkanie rychło dobiegnie końca. Złożymy sprzęt,
odpalimy go i będzie działał. Z jednej strony bym się ucieszył, z drugiej z punktu widzenia atrakcyjności kontentu nie jest mi to na rękę, ale chyba z dwojga złego wybieram tą opcję, żeby jednak szybciej to naprawić. Ten drugi kondensator nam się troszkę zabrudził. Nie chce nam puścić w ogóle ta struktura, która została po tamtym kondensatorze. Się poprzyczepiało. Trochę to tu oczyścimy mechanicznie. O, dobra. Weźmy sobie może KT6. To nam ładnie rozpuści topnik. Dobra, niech chwilę popracuje. Zaraz przetrzemy. Przez papierek. No, wygląda ładnie w miarę. Teraz już to tak na sucho przetrę. No widać, że on tutaj lekko nie miał. No i co? I przykładamy miernik. I zobaczmy, czy faktycznie było szczęście, czy też szukamy dalej. A widzicie, dalej mamy zwarcie. Czyli będzie ciekawie. Może od razu sobie podnieśmy do góry. Tutaj. I zaraz zobaczymy, czy ten drugi przypadkiem też nie dostał. No powiem wam, że jest trochę tutaj przysmażony. Ja go usunę tak czy inaczej. Z powodu właśnie takiego, że tutaj się działo blisko tego drugiego kondensatora i zachodzi podejrzenie, że ten również jest strzelony. A jak to nic nie da? Bo i tak będziemy je wymieniać na jakieś nowe. To wtedy pokusimy się o próbę zwarciową. A ja wiem, że wielu z Was próby zwarciowe lubi. Oczywiście zanim zrobimy zwarciówkę, to w ogóle sprawdzimy, czy gdzieś tam nie mamy przebicia górnego klucza do procesora. Bo to, że jest 0, to może świadczyć o tym, że jakiś kondensator jest zwarty, natomiast nie musi. Dobra, wyczyśćmy teraz to, co tutaj nam zostało. I jeszcze raz przykładamy miernik. Będzie zwarcie, tak coś czuję. Dalej 0. Ale zanim zrobimy próbę zwarciową, to sobie zobaczmy, czy nie ma gdzieś jakiegoś widocznego kondensatorka, który też nam trochę ułatwi sprawę. Tyk, tyk, tyk. Tutaj. Tu jakiś wejściowy mamy, ale raczej wygląda spoko. Tutaj również, tu również. Tu są jakieś duże. Tu też, ale one wyglądają w porządku.
Dławiki, tu kondensatory wyglądają ok, tu również. Tutaj ten zespół kondensatorów również wygląda ok. Tu są jeszcze dwa, ale te są chyba w porządku. Lecimy dalej, tutaj jest ok. Tu wokół tej przetwornicy również, tu też, tu też. Jeszcze mamy w ogóle drugą stronę do zweryfikowania. No tu nic nie widzę takiego podejrzanego, ale jeszcze możemy sobie na tej stronie na przykład zobaczyć. W ogóle tutaj to jest takie, powiem wam, zabrudzenie. To jest od termopadów. Jeżeli takie coś macie, to jest od termopadów. Zobaczcie, to się ładnie czyści. Termopady mają taką tłustą, brzydko mówiąc, wydzielinę i do niej się czepia kurz i właśnie czasami może to zmylić, jakoby miało być to zalanie. O, kochani, spójrzcie, jest koleżka w sekcji zasilania procesora. Tu w ogóle widzimy, że gotowało się, bo laminat jest trochę przegrzany. Procesor jest wydajny, to jest i7, tak jak widzieliście na obrazku. Weźmy sobie tu trochę to przyczyśćmy alkoholem, mieć lepszy ogląd sytuacji. Wylutowanie tutaj będzie trochę trudniejsze, bo nie wiem, czy będę miał dojście lutownicą. Ale widzicie, warto było chwilkę poświęcić, żeby się nie bawić w próby zwarciowe, które mogłyby się skończyć źle. Wszak, tak jak mówiłem, tutaj jest to blisko procesora. Są 3 fazy zasilania. Dobra, wygląda trochę tylko lepiej. Ja bym w ogóle chciał sprawdzić, jak wygląda rezystancja na tych 3 dławikach. No bo jak tutaj jest 0, to może być tak, że będziemy procek zmieniać. I tu mamy 21 ohmów. Tu mamy 21 ohmów. I tu mamy 21 ohmów. Tu mamy główną linię zasilania, jest 0. Tu mamy główną linię zasilania, też jest 0. Spróbujemy brutalnie, czyli go stąd wydłubiemy, ale tak, żeby nie uszkodzić może padów lutowniczych. O, dobra. On się tu w ogóle zespawał, powiem wam. Odejdziesz. Odszedł. No. Może nie ze ścieżką, tylko ze swoim padem lutowniczym takim na kondensatorze. Nawet nie ma co tutaj sprawdzać. Teraz sobie tu lutownicą trochę popracujemy, spróbujemy przygotować to miejsce do wlutowania nowego. Zobaczmy, czy to nam odeszło ze ścieżką. Chyba nie, tylko ciężko tutaj jest właśnie to. Mamy tu plastik jakiś obok i ciężko to będzie wylutować, kurczę. Chyba że... Nie, to też jest SMD. No trochę będziemy musieli to pobałaganić niestety. Zobaczmy, czy da się to zdrapać. Chyba że spróbujemy zmienić grot.
na jakiś inny. Cóż to jest? Może na minifalę. Minifala powinna nam trochę tam pomóc. Czy ona się tu zmieści? No, nawet się zmieści, więc może będzie można pogrzebać. Ja już się pogodziłem z tym, że trochę ten kondensator, tą podstawkę tego kondensatora uszkodzę. Ale niestety, wiecie co? Chyba to faktycznie zeszło. Nie, chyba nie zeszło ze ścieżką. Trzeba tylko tu troszkę... O, widzicie? Tak, to były te okładziny na kondensatorze, które są od spodu. I tutaj mamy pole masowe, więc też ciężej jest to stąd usunąć. Ale myślę, że zejdzie. Jak tylko troszkę popracujemy. Dużo topnika. Dobra, i sobie tutaj działamy. No tu na polu masowym to będzie ciężko, ale udało się, dobra. Udało się usunąć te pozostałości kondensatora. Teraz sobie może zbierzemy cynę. Jest, dobra. Podczyścimy. Jakoś tak dużo się nam nie potopił ten kondensator, także fajnie wyszło. Poczyśćmy. Ja nie wiem, czy on w ogóle tam się trochę chociaż stopił. Nie. No, także udało się. Bez ofiar. Dobra, tu niech troszkę nam popracuje ten alkohol. Dobra. I może tą sekcję zostawmy. Wróćmy się tutaj. To ciekawy dość zbieg okoliczności, że dwa kondensatory z różnych miejsc na płycie, powiedzmy, się uszkodziły. Dobra, przykładamy miernik tutaj i czy mamy zwarcie? Jeszcze raz. Dalej mamy zwarcie. Robi się ciekawie. Wróćmy w ogóle tutaj, gdzie zaczęliśmy. Co tu jeszcze może być zwarte? No bo rozumiem, że tutaj dalej też jest zwarcie. Tak. Czy co, jeszcze któryś jest zwarty? Jeszcze któryś może być zwarty. Popatrzmy. Chyba że też nie z tej sekcji. Może być z sekcji karty grafiki, czyli gdzieś tutaj. Obejrzyjmy sobie całą płytę. Już myślę, że można by było twierdzić, wiecie, że przyczyną tego uszkodzenia była temperatura. Ok, zobaczmy, co tutaj jest. Nie wiem, czy widzicie, ale mi się wydaje, przynajmniej, że ten kondensator jest pęknięty po całości. Jest na pewno pęknięty. Dobrze, żeśmy tu nadal postanowili zajrzeć. Także widzicie,
że niekoniecznie trzeba posiadać sprzęt typu termowizja. Oczywiście to bardzo ułatwia, ale da się bez tego typu sprzętu też poszukać i skutecznie znaleźć usterkę. Oczywiście to są usterki widoczne prawie że gołym okiem, ale jednak nie mamy żadnego wspomagania innego niż tylko nasze oczy. Dobra, spróbujmy usunąć. Tutaj się głównie rozchodzi o to, żeby nam się laminat nagrzał. O, i widzicie, już powoli kondensator nam ucieka. O, dobra. Odłóżmy sobie go gdzieś na boku. I co? Do 3 razy sztuka. Nie będę teraz tego czyścił. Wracamy tutaj. Zobaczmy na rezystorze pomiarowym. No, na rezystorze pomiarowym mamy open line w ogóle. Spróbuję znaleźć schemat. Zobaczymy, jakie to były kondensatory, ponieważ jeżeli to było tu w sekcji zasilania procesora, to ja wymienię wszystkie te kondensatory na nowe. Ze względu na to, że mimo, że tutaj zostały jakieś sprawne w teorii, no to one mogły być znacznie obciążone i ich niezawodność stoi pod znakiem zapytania. Także ten sobie też usuniemy. Jak nie ma schematu, to sobie na pewno spróbujemy sprawdzić to na biurku, czyli sobie zdemontujemy kondensator i zmierzymy go miernikiem. Powinno nam się udać uzyskać wartość. Ja obstawiam, że jest to albo 1 mikrofarad, albo 10 mikrofaradów. Natomiast okaże się oczywiście. Dobra, troszkę tutaj oczyśćmy. I jeszcze zdemontujemy ten kondensator, ponieważ on też jest podejrzany. Dobra. Na grocie mam teraz 330. Tu wystarczy po prostu trzymać grot i czekać, aż nagrzeje się w zasadzie laminat. O. Już nam się powoli udaje to wydłubywać. Też nie ma co oczywiście nic tu na siłę robić. Żeby właśnie nie uszkodzić tych pól lutowniczych. Poczyśćmy na szybkości. Mniej więcej na razie. Dobra, po lutowaniu będziemy to czyścić bardziej dokładnie. Dobra, teraz sprawdzę na schemacie, jakie są wartości tych kondensatorów. Jeśli uda mi się go znaleźć, jeśli nie, to zmierzę sobie te kondensatory, które wylutowałem. I będę lutował kondensatory, włożymy płytę do obudowy i będziemy przeprowadzać testy. Także do dzieła.
Dobrze, wszystkie kondensatory mamy już wlutowane. Tutaj 2 i tu przy procesorze 4, w sumie 6. Wszystkie są z płyty dawcy, ponieważ nie miałem kondensatorów 10 mikrofaradowych na 25 V. Natomiast wszystkie są sprawne. Zwarcia sprawdźmy, czy nie powróciły, czy nic się w procesie lutowania nie wydarzyło. Mamy ustawiony test diody, ustawmy sobie rezystancję. Sprawdźmy na tych kondensatorach. 8 megaohmów, także jakby sprawdzanie tutaj w tej sekcji zasilania procesora nie ma sensu, ponieważ to jest dokładnie ta sama linia. Oczywiście proforma, sprawdźmy sobie rezystor pomiarowy Open Line. Natomiast warto jeszcze na koniec przerzucić sobie na test diody i sprawdzić klucze wejściowe, dlatego że tu mieliśmy na tym kluczu dziwne pomiary. Oczywiście na ten stan rzeczy mogło mieć wpływ zwarcie na głównej linii zasilania. Także sprawdźmy sobie pierwszy klucz. Pół volta spadku. Open line do bramki. Tu mamy bramkę. Do bramki. 3 V spadku i teraz sprawdzamy ten drugi, który właśnie pokazywał nam dziwne wartości. W jedną stronę, zobaczcie, mamy open line teraz i pół volta spadku do bramki, również 3 V i rośnie. Także wszystko wygląda w porządku. To, czego nie zrobiliśmy na początku, to tak naprawdę pomierzenie wszystkich linii zasilania. Natomiast jakby widzieliście, że ewidentnie uszkodzenia były widoczne prawie że gołym okiem. Natomiast teraz możemy jeszcze sobie szybko zmierzyć. Zaczynamy od... Najpierw złapniemy sobie masę. Tutaj mamy jakąś cewkę. Open line, także jest to jakaś linia o wysokiej rezystancji, nie ma zwarcia. Tutaj powinno być 21 ohmów, tak, te wszystkie trzy fazy są ze sobą równolegle połączone. Teraz szukamy dławików po tej stronie. Tutaj mamy jakiś duży dławik. I tutaj mamy 300 prawie ohmów, prawdopodobnie RAM. Drugi dławik, tu mamy mega ohmy, możliwe, że ładowanie baterii. Tu mamy terminal blisko. Tu jest jakiś dławik. Kilo ohmy. Tutaj mega ohmy. Tutaj kilo ohmy, czyli to może być 3-5 V. Co dalej? Tutaj dalej nie widać żadnych dławików. Możliwe, że jeszcze po tej stronie jakieś są, ale też nie widzę. Dobra, także pomiary nie wykazują, żeby coś więcej miało być uszkodzone. Oczywiście sobie teraz wyczyścimy rdzeń, założymy nową pastę, założymy chłodzenie, kartę graficzną, odpalimy komputer na testowym systemie, jeśli się oczywiście uda go odpalić i zobaczymy, czy wszystko będzie działało. Dobrze, komputer poskładany, wszystkie kondensatory, które trzeba było wymienić, zostały wymienione. Zobaczmy, czy sprzęt nam teraz ruszy. Także otwieramy i patrzymy na pobór prądu. Podpinam zasilacz. Uwaga, pobór prądu jakiś mamy. Auto start. Dobra, wyłączył się. Znowu się uruchomił. Słychać tutaj napęd, jak pracuje. Ponad 2 ampery pobiera. Tu jest i 7, więc jakby jest to możliwe. Kolejny raz się uruchamia. Czy pokażę obraz? Zaświeciła się matryca? Mamy logo Della.
OK, pokazuje nam, że mamy nieprawidłową konfigurację, także trzeba wejść do BIOSu. Zobaczmy sobie poprzez wejście do BIOSu F2. Zobaczymy, czy wykrywa zasilacz. OK, battery information. Tak, widzimy, że mamy 240 W tutaj pokazane. Oczywiście baterii nie ma, ja później sobie sprawdzę ładowanie. Także udało się naprawić sprzęt. Co prawda była to niby prosta usterka, ponieważ jak się okazało były tylko zwarte kondensatory, ale trochę inaczej niż zwykle, ponieważ zazwyczaj to jeden kondensator powoduje jakieś tam problemy. Natomiast tu po obu stronach płyty w sumie 3 kondensatory były uszkodzone, 6 zostało wymienionych i płyta ożyła. Kondensatory w sekcji zasilania procesora były uszkodzone, więc bałem się też, że coś tam się mogło złego wydarzyć, jeżeli chodzi o procesor, natomiast jakby pomiary i teraz praca laptopa nie wykazały jakichś tam problemów z procesorem. Ja oczywiście będę teraz testował ten sprzęt pod kątem obciążenia, pod kątem ładowania, pod kątem stabilności, natomiast jakby na tą chwilę widzimy, że jest sprzęt wstępnie, powiedzmy, naprawiony, tak można powiedzieć. Dzięki bardzo za oglądanie kolejnego materiału serwisowego. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, standardowo możecie je w komentarzach zadawać, a jeżeli macie coś do naprawienia, to w opisie filmu jest link do strony internetowej, którą teraz widzicie. Macie tutaj formularz, który wypełniacie, dostarczacie sprzęt do serwisu i działamy. Także dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo. Trzymajcie się, cześć. Do następnego odcinka.